czajnikowy.pl. Herbata Anjibajcha to bardzo nietypowa, rzadka herbata z Chin, która jest ni to zielona, ni to biała. Tak naprawdę jest zielona, ale wiele osób chciałoby ją klasyfikować do herbat białych. Jest to herbata legendarna. Jej pierwsze opisy pochodzą z XII wieku, a później na wiele, wiele lat zginęła z naszego pola widzenia, by pojawić się pod koniec XX wieku ponownie. W XII wieku pojawia się opis herbaty, która miałaby mieć liście białe niczym jadeit. Właściwie wszyscy wrzucili to do worka z bajkami i legendami, ponieważ opis ten nie pasował do żadnego szczepu herbacianego, jaki był w Chinach znany. No i tak było, aż przypadkiem w regionie słynącym raczej z uprawy bambusa znaleziono dwa bardzo stare krzewy herbaciane, których najmłodsze listki były praktycznie białe. Od razu przypomniano sobie tę legendę i wywnioskowano, że musi to być właśnie ta herbata, ponieważ nie tylko wygląd się zgadzał, ale także opisany w historyjce obszar, w którym herbata ta powinna występować. Więcej krzewów nie znaleziono, ale to wystarczyło. Od razu zajęto się rozmnażaniem i klonowaniem, czyli pobieraniem szczepków z tego krzewu i rozmnażaniem go w podobnych warunkach. Po pewnym czasie udało się założyć już przemysłowe plantacje, ponieważ tak dużo roślin udało się wyhodować. Jeden niestety z tych notabene 300 ponadletnich krzewów nie przeżył tego, ale drugi rośnie do dzisiaj. W ten sposób produkuje się Anjibajchę, herbatę bardzo rzadką, która nie jest biała, ponieważ proces obróbki jej liści jest taki, jak należy obrabiać herbatę zieloną, więc właśnie po procesie obróbki, a nie po kolorze liścia klasyfikujemy herbatę. Ta jest więc 100% zielona. Niemniej jej biało-żółtawe listeczki sprawiają, że kojarzy się jednak z bielą. Jak widzicie, no takie listki oczywiście nie są zupełnie białe, nie są też zupełnie żółte. No jest to herbata zielona, ale najbielsza spośród zielonych. Co jest w niej wyjątkowego? Ano to, że trzeba zbierać ją bardzo szybko. Około miesiąca trwa okres zbioru, ponieważ gdy temperatura zbyt wysoko się podniesie, powyżej 25 stopni Celsjusza, zaczyna się wydzielać intensywnie chlorofil w listkach i ta herbata robi się po prostu zwyczajnie zielona. Stąd, żeby była taka najcenniejsza i zgodna z legendą, musimy zbierać ją przed tym czasem, czyli wczesnowiosenne zbiory z młodziutkich łodyżek dają taką tradycyjną Anjibajchę. Dlaczego jest ceniona? Otóż jej charakterystyczny smak wynika właśnie z niedużej ilości chlorofilu, z niewielkiej ilości kofeiny i praktycznie braku goryczy. Bardzo za to dużo mamy tam różnego rodzaju aminokwasów, które sprawiają, że herbata ta jest nie tylko słodka, ale również ma taki charakterystyczny dla herbat japońskich smak umami. Poza tym L-teanina w dużej ilości znajdująca się w tych liściach doskonale wpływa na samopoczucie. Pijemy ją dla odprężenia, dla poprawienia procesu myślenia w naszej głowie, no i dla smaku, który jest naprawdę unikalny, jeśli chodzi o chińskie herbaty zielone. Herbata Anjibajcha jest w postaci pączków herbacianych kolejnego małego listeczka. Są one zachowane w całości, nie pokruszone, nie połamane, więc prezentują się cudownie, a parzone, jeżeli mają dość miejsca, często ustawiają się pionowo. Warto zwrócić na to uwagę i tak jak zaleca się chińskie herbaty zielone, zaparzyć w szkle, by było wszystko pięknie widać. Do parzenia użyjemy wody w temperaturze około 80 stopni. Jeżeli chodzi o czas i ilość, to będzie to zaburzone, bo zrobimy to w gajłanie, więc będzie bardzo krótko i bardzo dużo naraz. Spójrzmy, jaki wspaniały napar można uzyskać z tych biało-zielonych listków. I've been picking up the pieces you left on the floor before it carried you away like a songbird in a storm. I swear that I could see it, I could see it in your eyes. Well, I could see it coming, but I couldn't stop it if I tried. Now the sun goes down as you watch it rise. I
cudowny, subtelny aromat. Jest delikatna, łagodna, wyraźnie roślinna i bardzo świeża. Smak w ogóle niepodobny do chińskich herbat zielonych. Jest bardzo świeża w smaku, wyczuwa się umami, jest słodziuteńka, naprawdę nie ma śladu żadnej goryczy, jest, przywodzi na myśl, no może nie kwiat jabłonki, ale jakieś kwiaty ogrzane słońcem, lekkie sianko, generalnie piknik na łące. Jestem zachwycony. Muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych herbat. Jest fenomenalna. O co chodzi z L-teaniną i dlaczego powinniśmy jej dużo pić? No, jest ona w herbacie oczywiście każdej obecna, ale dowiedziono, że w tej jest jej dużo więcej niż w innych zielonych herbatach. Taka L-teanina w naszym mózgu sprawia różne rzeczy, ale przede wszystkim sprawia lepszą pracę w czasie nauki. Sprawia, że fale alfa w naszym mózgu lepiej działają i możemy się bardziej efektywnie uczyć. Jesteśmy bardziej skoncentrowani, odprężeni i przede wszystkim działa antydepresyjnie. Jest to, co w herbacie odpowiada za poprawę nastroju, za odprężenie, bo jak wiecie, herbata jednocześnie odpręża i pobudza, więc tu jest może tego pobudzania mniej, ale odprężenia znacznie więcej. Ona przynosi taką pogodę ducha i koncentrację, przy czym smak idealnie z tymi właściwościami idzie w parze. Ja jestem zachwycony. Fenomenalna. Jak Wam smakuje? Ciekaw jestem, czy mieliście styczność z tą, co prawda jeszcze dość rzadką herbatą. Jeśli nie, koniecznie spróbujcie, napiszcie, jak Wam się podobała. To tyle na ten temat. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.